Dziś w odcinku. Czy Marta tęskni za Karolem? Poczekaj, musimy porozmawiać. Nie mam o czym. Na razie. Marta, to jest dla mnie ważne. Adek wierzy w nowe technologie. Barometr zawsze się przydaje. Wie pan co, niekoniecznie, bo ja na przykład używam aplikacji w telefonie, tam jest wszystko. Ciśnienie, temperatura, wszystko. To jeśli pogoda będzie jutro taka, jak wskazuje mój barometr, a nie jak pana telefon, to dopłaci mi pan 200 zł. Dobra, zgadzam się. Klient Lombardu sam chce zobaczy. zastawić uszkodzony samochód. Proszę pana, nam już ukradli katalizatory z 4 różnych samochodów, a pana z tą atrapą nie przejdzie badań technicznych, pan rozumie? Niech pan odda mi ten dowód, ja pójdę gdzie indziej, bo to widzę, że się chyba nie dogadamy. Matusia, co tak mało zjadłaś? Już wystarczy. Trzeba dbać o linię. No ale ty chyba nie musisz, dziecko. Każdy musi. A, Poza tym ja zaraz będę spóźniona. To Kaziu, może odwieziesz Martę, co? a z przyjemnością, oczywiście. Tak, naprawdę? Tak. To super. Zbieram się. Nie śpiesz się tak, zdążysz. Jeszcze się rozmyśli i co wtedy? Rozmyśli się. No nie rób z niej dzikuski. No. Przecież widzisz, że wszystko powoli wraca do normy. O, widzę. Dobrze, że Marta wróciła na uczelnię. O, przepraszam. Halo? Dzień dobry, Bujalski z tej strony. Przepraszam, kto? Suwał pana zastawiłem 3 tygodnie temu. Dzisiaj wpadnę po niego do Lombardu. Spłacam pożyczkę. Tak, oczywiście. Proszę wszystko przygotować, rozumie pan? Czas to pieniądz. Spokojna głowa, proszę pana. Zaraz zadzwonię do syna, samochód będzie na pana czekał. Doskonale. Do zobaczenia. Do widzenia. Klient. No to lecę. Marta! Gotowa? Zaraz będę gotowa. Bałem się tego powrotu Marty do rzeczywistości. Nie wiedziałem, jak to wszystko zniesie. Ale wyglądało na to, że jej życie się normowało. Dzień dobry. Dzień dobry. Czynne już? Tak, właśnie otwieramy. Jest pan pierwszym klientem. To może na szczęście. Aha, to zależy, co pan przyniósł. Już, momencik. Takie cudo. Barometr. Tak, proszę pana, okrętowe. Piękna rzecz. Ale na statkach to chyba jest trochę nowocześniejszy sprzęt, tak mi się wydaje. Tak, ale barometr zawsze się przydaje. Wie pan co, niekoniecznie, bo ja na przykład używam aplikacji w telefonie, tam jest wszystko. Ciśnienie, temperatura, wszystko. Nie, przepraszam. Tak, tatuś? No, przepraszam cię, ale klientów miałem, no nie mogę odebrać. No co, ile razy dzwoniłeś? No przepraszam cię, o co chodzi? Mi też się panu podoba. No, to taki przedmiot z duszą. Uroczy. No, dlatego, wie pan, chciałbym go zostawić, a nie pozbyć się go na zawsze. Jasne. Sprawdzę jego wartość. Dobra, na razie. Loluś, ja muszę jechać do magazynu po samochód. Proszę spojrzeć. No, tu jest wszystko napisane. Jaka będzie pogoda. Jutro będzie patelnia, Czyli słońce. czyli słońce. A u pana pokazuje zupełnie co innego. No, rzeczywiście. No właśnie. Będzie padać. Także widzi pan, no to zwykła starość jest. Tak pan uważa? No, Adek, może i staroć, ale takie starocie to w internecie chodzą po 1500 zł. Sam zobacz. Co ty gadasz? To jest niemożliwe, stary. No dobra, no. No faktycznie, no. No ale ja mogę panu zaproponować maksymalnie 300 pod zastaw. Wie pan, myślałem bardziej o 500. No tyle bym panu dał, owszem, no ale jakby to działało, a niestety tak nie jest. Wie pan co, to zróbmy tak. To jeśli pogoda będzie jutro taka, jak wskazuje mój barometr, a nie jak pana telefon, to dopłaci mi pan 200 zł. Tak pan kombinuje. Myślę, że to uczciwa propozycja. Dobra, zgadzam się. Luluś, wypisz umowę, ja jadę po samochód, tylko wezmę kurtkę. Zgodziłem się na ten zakład, bo nie było żadnego ryzyka. Ten cały barometr to mógł przepowiadać pogodę w czasie II wojny światowej. No ale nie dziś.
A witam, panie Tomeczku. Co tam? A nic, panie Jacku, pracuje się. Wszystko w porządku, nic się nie dzieje? Nic, cisza, spokój. No, pan to można powiedzieć, że taką pracę marzy ma, co? Zabiera pan coś? Tak, po tego syła się przyjechałem. Przepalał pan? Raz na tydzień, według instrukcji. Super. Co jest grane? Odpadło coś? O kur... a rury brakuje. Szlak by to. Dobry. Ja do szefa. No jestem. Dzień dobry, dzień dobry. Witam pana. Witam. Wszystko gotowe? Tak, już papiery gotowe. Samochód będzie lada moment. Proszę, niech pan siada. No jak to? Przecież dlatego dzwoniłem. No, dzwonił pan. Syn lada moment przyjedzie. Panie Kazimierzu, tak się nie robi. Ja nie mam czasu na czekanie. Czas to pieniądz. No tak, oczywiście. Już dzwonię do syna. Adek, co jest z tym samochodem, bo klient się denerwuje? Jaki problem? Co? Adek, o czym ty mówisz? Dobrze, synek, zaraz tam przyjedziemy. No, cześć. I? No wie pan, coś się stało, musimy tam pojechać. Jak to, z moim samochodem? No, wygląda na to, że tak. Sam byłem ciekaw, co mogło się stać z nieużywanym samochodem nastrzeżonym non-stop przez ochronę parkingu. Panie Tomku, czy może mi pan powiedzieć, za co ja panu płacę, co? Ale widział pan przecież. No ale, no co ja wiedziałem? No co ja wiedziałem, że pan sobie śpi? No właśnie, gaz puścili, usypiający, zakradli się. Widział pan. Panie Tomku, ale żeby puścić gaz, to musieli jakoś do pana podejść. Nic pan nie widział? Panowie, wyjaśniajcie to sobie później. Ja chcę odzyskać samochód. I go pan odzyska, no. No tak, ale popsuty. Ja oddałem go do Lombardu bez wad. A teraz co? Nie nadaje się do jazdy. Dobrze, bez obaw, to wszystko da się jakoś załatwić, no. No nie, tak to my się nie będziemy bawić. Wszystko panu wynagrodzimy, no. Samochód na jutro będzie gotowy. Tak, ale części mają być oryginalne, a nie jakieś zamienniki. Oczywiście wszystko będzie na tip-top. Panie Tomku, niech pan zabezpieczy monitoring i niech pan dzwoni szybko na policję. Się robi. No. Adek, a my chodź, obejrzymy pozostałe samochody. Okej. Ale się narobiło. No i akurat musiało trafić na tego Bujalskiego. Facet robił z nami od czasu do czasu interesy, jak akurat nie miał płynności. Ale liczył każdy grosz. Wiedziałem, że nam nie odpuści. Tatuś, no niestety, wszędzie to samo. No nie ma pan co sprawdzać. Przecież na monitoringu widać, że wszystkie opędzlowali. Dobrze, ja musiałem się upewnić, tak? Musiałem. Ukradli katalizatory ze wszystkich 4 samochodów. Dobrze. Ja już muszę iść. Czas to pieniądz. Tak, pan jest wolny. No to chyba oczywiste. Ja tutaj jestem poszkodowanym, a nie sprawcą. Jutro wracam po naprawiony samochód. Tak, oczywiście. Panowie, spiszcie jakiś protokół, bo muszę pilnie zgłosić do ubezpieczenia. Oczywiście, dostanie pan protokół. Z ubezpieczeniem to wątpliwa sprawa. No ale jak to? No przecież to widać, że to jest kradzież. No niby tak, ale ubezpieczalnie umarzają zazwyczaj takie sprawy, wyceniają straty na 100 zł. Co wy macie, często takie wypadki? Zdarzają się, ale niezbyt często. A możecie powiedzieć, a po co oni to kradną? A platyna jest w katalizatorze, metale szlachetne. W katalizatorach jest platyna? Tam jest wiele wartościowych metali. Poza tym katalizator to jedyna część w samochodzie, która praktycznie się nie zużywa, więc nie traci na wartości. Adek, zajmij się tym samochodem. Za to samochody, które mieliśmy w zastawie, straciły na wartości. W jedną noc. Byłem przerażony na samą myśl, ile będzie nas to kosztowało. Jeszcze tego samego dnia Adrian udał się do zaprzyjaźnionego warsztatu, aby oszacować koszt wstawienia nowych katalizatorów w miejsce skradzionych. To się zdarza notorycznie.
Widzisz, a policja twierdzi, że tylko sporadycznie. Sporadycznie. Ciągle ludzie przyjeżdżają kupować katalizatory wycięte z takich byk. W tym tygodniu mieliśmy już 3. Sam słyszałeś. Plaga normalnie. A później już muglują na zachód. Na zachód? A nie na wschód? Na zachodzie są droższe, no i łatwiej wywieźć. No wiesz co, ja nigdy nie słyszałem, żeby ktoś wycinał katalizatory z aut na parkingu. Adek, wycinają na ulicach, nawet w ciągu dnia. To trwa tylko chwilę. W Warszawach też podobno wycinają i podmieniają. Ale na co podmieniają? Słuchaj, Adek, spawam ci taki kawałek grudki za 150 zł, ale zorientuję się, że to jest podróba, bo zaraz wszystkie kontrolki cię zaświecą. No raczej. Ale mogę użyć atrapy za 350, tylko taka atrapa nie przejdzie ci przeglądu technicznego. Ale możemy znaleźć jeszcze zamiennik, tylko to już jest kwestia 700-800. A czym to się różni, co? Działa dobrze, no tylko że to nie jest oryginał. No dobra, a gdybym chciał oryginał? Do takiej byki? No na przykład taki, no. Adek, 7 koła. Co? A ten zamiennik to widać, że nie oryginał? Działa dobrze, no ale widać. No co, no nie mam wyjścia, no muszę wziąć oryginał. 7 tysięcy w pale się nie mieściło. No ale Marianowi mogłem zaufać. W końcu nieraz mnie ratował. Umówiliśmy się, że natychmiast odstawię bryczkę tak, żeby na rano była gotowa. Jeszcze tego samego dnia do Lombardu przyjechał prowadzący sprawę kradzieży katalizatorów podkomisarz Robert Kander. Panie Robercie, tu są wszystkie dane tych samochodów. Marki, numery i właścicieli. A, jest jeszcze jedna sprawa. Chciałbym pana prosić o dyskrecję. No, chodzi o renomę naszego Lombardu. Jasne, wszystko rozumiem. No i co tam? Cześć. No, cześć. No co tam? Tatuś kaszana i to dużo. Najtańszy zamiennik kosztuje 6-7 stów, a oryginał do 7 tysięcy. 7 tysięcy? No chyba żartuję. No wiesz co, jakoś nie jestem w nastroju do żartów. Żeż w mordę, no. No słyszał pan, słyszał? No, na to ja nic nie poradzę. No dobra, Adek. Ten samochód Bujalskiego musimy wziąć na klatę. Zamawiaj oryginał. No już to zrobiłem, tatuś, ale co z resztą? No właśnie. Co zresztą? Na mnie niech pan nie patrzy. Ja prowadzę dochodzenie, a to jak wy załatwicie sprawy ze swoimi klientami, to już jest wasza sprawa. No to ładnie byłem w plecy. Nawet gdybym dał zamienniki, to ta cała sprawa kosztowałaby mnie kilka tysięcy. Z własnej kieszeni. Panowie, co tu się dzieje? Sprawdzamy ten samochód. To jest mój samochód. Podkomisarz Robert Kander. Otwieraj drzwi. Słucham? Otwieraj te drzwi. Chyba nie słyszałeś, jestem z firmy. BSW. Jeżeli pamiętasz jeszcze ten skrót, Biuro Spraw Wewnętrznych. Otwieraj. Jakiś nakaz? Wiesz dobrze, że w tej sytuacji żaden nakaz nie jest nam potrzebny. Nie utrudniaj, Robercik. Proszę bardzo, szukajcie. Panowie, proszę. Zabezpiecz to jako dowód rzeczowy w sprawie. Zaraz, co to jest? I co, Robercik, jak to mówią, szukajcie, a znajdziecie. To jest poszukiwana przez nas partia narkotyków. Myślałem, że znajdziemy ją u jakiegoś dealera, a nie w pieprzonym wozie policjanta. Stałem tam kompletnie zbaraniały. Czegoś takiego się nie spodziewałem. Facet w jednej chwili jest stróżem prawa, a za moment nie do wiary. Ale ja nie mam pojęcia, skąd to gówno się tu wzięło. Oddaj legitymację i broń. Proszę, panowie. Robercik, przestań pierdolić, jesteś aresztowany. Na twoim miejscu poszukałem sobie dobrego adwokata. Panowie do radiowozu z nim. Kurczę, kto by pomyślał? No ale ja nie wierzę, że ten gliniarz coś namotał. No to nie ten typ. No ale sam słyszałeś. Nie, dla mnie to jest jakaś ściema. Adek, ale teraz sprawa katalizatorów utknie w miejscu, zanim to wyjaśnią. No i tak to jest. Zawsze pod górkę. Daj spokój. Dzień dobry.
Chciałbym się dowiedzieć, kto tutaj jest szefem. Panie Dzień Kazimierzu? dobry, ja jestem szefem, słucham pana. Dzień dobry panu. Podinspektor Miłosz Grabowski, Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Potrzebuję od pana nagrania z monitoringu, głównie z kamery umieszczonej na zewnątrz. Widziałem, że taką macie tam. Tak, proszę pana, mamy i to nowe, bo stare nam rozbili. Doskonale. Adek! No, Dobrze. Zgraj panu monitoring. No dobrze, tylko tak na gębę to ciężko. Muszę mieć jakiś papier, nie? Proszę się nie martwić, jakiś papier też będzie. No okej. No idź. A tak swoją drogą, proszę mi powiedzieć, na czym polegają pana kontakty z podkomisarzem Robertem Kanderem? Na zgłaszaniu przestępstw, proszę pana, których jestem ofiarą. No. A w ogóle co to jest za afera? W tej chwili nic nie mogę panu powiedzieć. Prowadzimy szczegółowe śledztwo. Wy to znaczy kto? Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Zakładam, że mówi to panu coś. Owszem, mówiło. To taka policja w policji. Źle to wyglądało dla naszego znajomego policjanta. Miałem tylko nadzieję, że to jakaś koszmarna pomyłka. Kolejnego dnia z samego rana, jeszcze przed pracą, Adrian pojechał do zaprzyjaźnionego warsztatu odebrać samochód klienta. Od złodzieja kupiłeś? Nadek, mam swoje źródła. 6 tysięcy, ani grosza mi. Szlak by to. Adek, 6 tysięcy to jest cena dla ciebie. Dobra, puszczę ci przelew, pasuje? No, może być. I mam jeszcze furki z tym samym problemem. Z katalizatorami? No niestety. No plaga, mówiłem ci, plaga. Ja to mówiłem. Ty być cicho i zabierz się lepiej do roboty. Zobacz. Dobra, dobra. Do tych, no to najszybciej zamienniki. Na oryginały trzeba troszkę poczekać. Długo? Tydzień, 2. Nie wiem. No nic, zestawy trwają. Możemy poczekać. No, chyba że chcesz nówki. Nie, już mogą być używane, no. Tylko z używanymi jest tak, że nie wiadomo, czy nie są lewe. A nie możesz sprawdzić, skąd pochodzą? A skąd? Nie wiem, Marian, nie wiem, no. Dobra, zobaczmy to. No to ładnie, byliśmy w plecy z tą kradzieżą. No ale na szczęście miałem Mariana. Udało się chociaż trochę zminimalizować straty. Na pewno się po nie zgłoszę. No, będą czekać. Okej. Dzięki. Do widzenia. Spoko, co? Super. A teraz zapakuję je do opakowania i wynieść na zaplecze, bo to jest zastaw. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja pozostaw. A co to było? Złoty sygnet. A, dobrze. A już wczoraj byłem, ale mieliście jakąś aferę, więc się wycofałem. No tak, mieliśmy małe zamieszanie. No, słyszałem, że policjanta zatrzymali. No, psy same się już ścigają. Jakiś wydział wewnętrzny czy coś. Tak, ale to nie miało nic wspólnego z nami. A ja uważam, że to dobrze. Co dobrze? No, dobrze, że go zatrzymali. No, nie ma świętych krów. Gliniarz, nie gliniarz, kara za grzechy musi być. No chyba dobrze. Proszę tutaj podpisać. 300. Proszę. Dziękuję. Pański sygnet. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia. Blanka niepotrzebnie wdała się w dyskusję. Uciąłem to. No jeszcze tylko tego brakowało, żeby klienci wiązali jakieś ciemne sprawki z Lombardem. Odleczyłem panu parking i dałem specjalny rabat. No, więcej nie mogę. Jaki rabat? Samochód już nie jest taki sam. Uszkodzony i naprawiony. Proszę pana, ale nie ma żadnej różnicy. Wszystko działa jak do tej pory. No a przy sprzedaży, jak klient się zorientuje, że coś jest nie tak, to są moje straty. Panie Kazimierzu, powinien pan wyrównać. Proszę pana, pan mówi o stratach. 6 tysięcy dałem za ten katalizator, a jeszcze są inne samochody. Sam pan widział. No ale to nie jest mój problem. Zawiódł pan moje zaufanie. No ja mogę pana jeszcze raz przeprosić. No ale przecież to nie ja wyciąłem ten katalizator, tak? Ale pan odpowiadał za samochód.
każdym razie jeszcze pojadę do zaufanego warsztatu i wszystko sprawdzę. O, to dobry pomysł. Pojadę z panem. Niech pan poczeka, tylko się przebiorę. Lolek, my jedziemy. A, pan pojedzie za mną, dobra? A, moment, tylko jeszcze teczka. Dobry. Dzień dobry. Samochód mam do zastawienia. Samochód? Tak, tu stoi. Trzeba to dobrze, dokładnie sprawdzić. A co tu sprawdzać? Do zastawu lakier idealny. Adek! Moment. Proszę pana, wie pan, ostatnio mieliśmy z samochodami problemy. No. Jakie problemy? No było kilka niespodzianek. Słuchaj, ja jadę z tym Bujalskim, słyszysz? Słuchaj mnie. No słucham. Jadę z Bujalskim, żeby go przepilnować. Bo później się okaże, że brakuje pół samochodu i wszystko zwalej na nas, rozumiesz? Pewnie wszystkiego przypilnuję. A, nic nie bierz beze mnie. Oczywiście. No. Naprawdę zaczynałem się obawiać, że ten cały Bujalski chce przypadkiem zarobić na naszym nieszczęściu. Dość już miałem tych strat. Przestałem ufać komukolwiek. Nie no, rzeczywiście, to jest jakaś plaga. Co się stało? No niech pan sam zobaczy. Co to jest? Katalizator. No i co z nim jest nie tak? No to jest lewizna, proszę pana. Jaka lewizna? Co pan jest? Normalnie, atrapa. Pan jest chyba jakoś przeczulony, bo to przecież niedawno ten samochód był na przeglądzie. Wszystko jest legalne, zrobione tak jak należy. No rzeczywiście, no ale teraz już nie jest okej, no. Może warto zadzwonić na policję, co? A niby, że co? Bo co z tym samochodem, że jest nie tak? Proszę pana, nam już ukradli katalizatory z 4 różnych samochodów, a pana z tą atrapą nie przejdzie badań technicznych, pan rozumie? Nie za bardzo rozumiem, z jakiego powodu. Niech pan odda mi ten dowód, ja pójdę gdzie indziej, bo to widzę, że się chyba nie dogadamy. Bo to, co pan ma, nie oczyszcza spalin. Musi pan kupić nowy katalizator, a to kosztuje. To co, może chce mnie pan podkablować, co? Nie. Ale zaraz, czy pan czasem nie wiedział o tym wcześniej już, co? Panie, daj pan ten dowód, ja naprawdę pójdę gdzie indziej, bo widzę, że się nie dogadamy. O nie, proszę pana, w takiej sytuacji to ja dzwonię na policję i musimy to wyjaśnić. Ty, to co za koleś? I zadzwoniłem. Facet się przestraszył i ostatecznie nigdzie nie pojechał. Chociaż nie był za bardzo zachwycony. Przyjechałem zastawić auto, oni nie chcą mi oddać dowodu rejestracyjnego. Proszę pana, bo trwa śledztwo, a pan ma atrapę zamiast katalizatora, to trzeba wyjaśnić. No właśnie, ja to śledztwo prowadzę. No właśnie, Beton, co z tym kanderem? Śledztwo w toku. Dobra, jak to było z tym pana autem? Co mam mówić? Normalnie kupiłem sobie auto, trochę zrobiłem przy zawieszeniu i przeszło badanie techniczne. Tak, z atrapą katalizatora to niemożliwe. Gdzie pan to robił? No to w sumie rzeczy nie ja robiłem, tylko poprosiłem tam znajomych, którzy zaoferowali się, że to zrobią. Zrobili zawieszenie, zrobili to wszystko jak należy i oddali mi dowód rejestracyjny. No to jeżeli jest pan niewinny, to dlaczego bał się pan przyjazdu policji, co? Wcale się niczego nie bałem, tylko spieszę się i potrzebuję pieniędzy. No i nie wzięliśmy tego samochodu. Kolejne kłopoty nie były nam potrzebne. No ale Beton powiedział, że sprawdzi ten warsztat, który wydał badania samochodu z lewym katalizatorem. Mogę kartą? Tak, oczywiście. Zbliżeniowo? Tak. Potwierdzenie? Nie, dziękuję. Dobrze, to tutaj pani sprzęt. Paragon. Miłego Dziękuję. Do widzenia. korzystania. Do widzenia. Do widzenia. No dobra, moi mili, co? Chyba kończymy. No tak powoli moglibyśmy. Słuchaj, a co z tymi wyciętymi katalizatorami z samochodów? No co, no Beton prowadzi śledztwo i czekam na informacje. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przyszedłem po pieniądze. No ale jak po pieniądze? Przecież pan dostał. Zapomniał pan? Leje? Nie widać? No faktycznie, tylko wie pan co, no, nie spodziewałem się, mówiąc szczerze. No. A ja wręcz przeciwnie, nie? Może mnie dużo nauczyło. Wiedziałem, że będzie taka pogoda, ale chyba się pan wywiąże z umowy, tak? No oczywiście, tak jak dałem słowo, to muszę tego słowa dotrzymać. Blanka, dopłać panu 200 zł. Okej. No kurczę. Adek był zły, ale niepotrzebnie. Nic na tej dopłacie nie tracił. Byłem pewien, że marynarz przyjdzie i wykupi swój barometr. To była naprawdę piękna i wartościowa rzecz. Cześć. Cześć.
A gdzie Lolek? Do kina mieliśmy iść. Na zapleczu. Loluś, ktoś do ciebie. Ty się lepiej zapnij, bo się przeziębisz, młoda. Jestem gorąca w środku. O, cześć, co ty tu robisz? Cześć. No do kina mieliśmy iść, zapomniałeś? Nie, no pamiętam, tylko myślałem, że się pod kinem spotkamy. A, to źle, że ja po ciebie przyszłam? Nie, super. No dobra, chodź. Cześć. Na razie. Powodzonka. Naprawdę nic się nie stało. To były zwyczajne przekomarzanki kolegów z pracy. Ale Dagmara tak spojrzała, chyba wyobrażała sobie nie wiadomo co. Zupełnie niepotrzebnie. No hej, już mam bilety. A ty gdzie jesteś? Wiesz co, buty mierzę w sklepie obok. A. Zaraz będę. Spoko. No dobra, to tylko się nie spóźnij. Spoko, spoko. Będzie jeszcze pół godziny reklam. No tak, fakt. Pa. Marta? Cześć. Cześć. Co ty robisz? Idę do kina? No tak. A na co? Teraz to już chyba na nic. Poczekaj, musimy porozmawiać. Nie mam o czym. Na razie. Marta, to jest dla mnie ważne. Ciążył mi ten emocjonalny bagaż. Zresztą widziałem, że Marcie też. Chciałem się jakoś go pozbyć, zrzucić, oczyścić atmosferę. No a to mogliśmy osiągnąć tylko rozmową. To o czym chcesz rozmawiać? O nas. Ale nas już nie ma. Poza tym ty i tak kogoś masz. No tak, no, ale nie mogłem na ciebie czekać w nieskończoność. Ale ja nie mam pretensji. Ale zachowujesz się, jakbyś była obrażona. Mylisz pojęcia, Lolek. No, tyle razy dawałaś mi do zrozumienia, że mnie nie chcesz, że... Tak. To moja wina. Ale to nie chodzi o to, czy to jest moja wina, czy twoja wina. To nie jest niczyja wina. Lolek, to nie ma sensu. Nie dręcz mnie. Hej, co, kupiłaś te buty? Mhm. Nie oddam cię ani jej, ani nikomu. Czego dowiedziałeś się w tej stacji kontroli pojazdów? No, pogadałem. Oczywiście nie pamiętałem żadnych konkretów, ale przyznali, że był samochód Kalinowskiego, no ale nie ma żadnej odnotacji. Czyli wszystko musiało być w porządku. Raczej tak, no. Nie ryzykowaliby wpadki. No, ale przyznali, że było już kilka takich przypadków. Atrapa? Tak. I co? No i co? No i rzekomo odsyłają wszystkich z kwitkiem. Wierzysz im? Wiesz, no, brzmieli wiarygodnie. Mają monitoring, bo klienci różnie kombinują. No a potem stacja odpowiada za dopuszczenie do ruchu niesprawnego pojazdu. Trzeba odszukać to nagranie. Ponoć mają poszukać i może zgrają. To co myślisz? Ja tam myślę, że to raczej ten warsztat. A może jajeczniczkę na boczku? Już ci dom na boczku nie wolno, Tak. nie powinieneś. Martusia, cześć. Marta, co się stało? Nic takiego. No przecież widzę, że płakałaś. Co się stało? Po prostu mam gorszy dzień. Zdarza się. No ale co? No wróciłaś wczoraj wcześniej, nie poszłaś w końcu do kina? Mamo, naprawdę nie chcę o tym rozmawiać. Marta, Martusia. Kaziu, daj spokój. Daj spokój, no. No niech się wypłacze dziewczyna. Wiecie, ale co się mogło stać? Nic się nie stało. Nic się nie stało, po prostu ma złamane serce. Myślisz, że ciągle chodzi o Lolkę? Nie wiem. Pewnie tak. Boże, ona naprawdę go kochała.
Wiecie, no to co robić? Czekać, Kaziu, chyba musimy czekać. Łatwiej było powiedzieć, niż wykonać. Ale Beata jak zwykle miała rację. Nic nie mogliśmy na to poradzić. Każdy musi sam zapłacić za swoje decyzje i wybory. Marta również. Dziękuję ci. Za co? No, że mnie odprowadzasz do pracy, to miłe. A w pracy nie jest miło? No... Daga, Blanka jest tylko koleżanką z pracy, mówiłem ci. A nie chciałbyś jej zmienić? Co, koleżanki? Pracy, głupolu. Widziałam dzisiaj fajną ofertę w necie. Pracy dla ciebie na przykład. Ale ja nie szukam pracy. No, ale to chyba nie jest szczyt twoich ambicji, co? Nie wiem, ja tutaj lubię pracować. Mógłbyś na przykład wrócić na uczelnię, zrobić doktorat. Nie, czekaj, tam to mi się w ogóle nie pali. Zresztą to jest świetne miejsce. Słuchaj, ja tutaj widzę codziennie mnóstwo genialnych przedmiotów. No, czajniki, żelazka, to już super. Słuchaj, przedwczoraj na przykład facet przyniósł taki stary, naprawdę stary barometr. Przepiękna rzecz, mogę ci pokazać, chcesz? Nie, wiesz co? Innym razem. Spokojnie. No, papa. Pa. No, wyglądało na to, że Dagmara była zazdrosna o Martę. Ale zupełnie niepotrzebnie. Ten etap był już zakończony. Teraz liczyła się tylko Dagmara. No i co, masz ten katalizator? Trzymaj. A gdzie zatrapa? A już ci podaję. Proszę. Policja, nie ruszacie. Ale o co chodzi? Mamy nakaz przeszukania. Idź z nią. Ale w jakiej sprawie? A to co to jest? Wychodzimy. Pracujemy na zlecenie klienta. Uszkodził się. To, a co konkretnie jest uszkodzone? O, tego akurat nie widać, bo to są wady ukryte. Ukryty to ty zaraz będziesz, ale w celi. Co? Za co? Za jajco! Pan też. Dowiecie się na komendzie. Co tu się dzieje? Ja tu jestem właścicielem. No i fajnie, no. To mamy już komplecik. Jesteście zatrzymani za kradzież katalizatorów samochodów z parkingu Lombardu przy ulicy Wiśniowej. Ale co z jakiego parkingu? Nas tam nigdy w życiu nie było. To jakieś nieporozumienie. Tu są jakieś katalizatory, gotowe do wysyłki. Jeszcze tego samego dnia w Lombardzie pojawił się przyjaciel Kazimierza, Ryszard Kawecki. Miał obejrzeć i wycenić przyjęty w zastaw zabytkowy barometr. Rzeczywiście, piękna rzecz. To jest barometr sprężynowy z aneroidem. Aha. Są jeszcze rtęciowe, prawda? A tak. Pierwsze barometry w XVII wieku były rtęciowe. Czasami używano innej, równie gęstej cieczy, ale rtęć była najlepsza. Tylko że barometry cieczowe musiały być w pozycji pionowej, żeby nie zrobić błędu pomiarowego. No ja tak się przyznam szczerze, że ja nie do końca wiem, jak działają takie sprężynowe. Rtęciowe tak, ale takie to nie. Zasada jest bardzo podobna, tylko zamiast słupka rtęci jest puszka Widiego z powietrzem o mniejszym ciśnieniu wewnątrz. Zmiany ciśnienia atmosferycznego oddziałują na ścianki puszki, a te uruchamiają wskazówkę. Rysiu, na wszystko masz odpowiedź, co? Cóż, staram się. No, ale dziś i tak króluje elektronika. A to prawda. No, chociaż czasami te stare metody są bardziej skuteczne, co nie, Jadek? Może i tak. O, dobra, panowie, to wy sobie pogadajcie o tych starych metodach, a ja się zajmę klientem, bo Blance jeszcze ufać nie może. Idź. No to ileście dali za niego? 500 zł pod zastaw. Bardzo dobra cena. Wyrabia się pan, panie kolego, i jeszcze będzie z pana antykwariusz pełną gębą. No i ja już nie będę wam potrzebny. Ty, Rysiu, ty nie czaruj, bo widzę, jak ci się oczki świecą. A wiesz, Kaziu, No. ja chciałbym go kupić. A, tak myślałem. No, ale niestety słyszałeś. To jest przedmiot zastawu i ma właściciela. Przedstaw mu moją propozycję.
Sami zresztą też zarobicie. Tak? A ile proponujesz? Za ten konkretny barometr mogę wam zapłacić 2500 zł, ok? A, 2,5. Lolek, znajdź numer do tego właściciela. Zaraz zadzwonimy, no. Już lecę. Dobrze, dobrze. Niestety, klient, który zastawił barometr, nie odbierał. Miałem nadzieję, że odzwoni. To mogła być korzystna transakcja dla każdej ze stron, również dla nas. I co? Dalej nie wiesz, o co chodzi? To używane. Wymieniamy je na nowe. Człowieku, to nie są klocki hamulcowe, żeby to tak wymieniać. No ale co, katalizator też się zużywa. Oczywiście, że tak, ale nie w kilkuletnim samochodzie, a tym bardziej nie w nowym. Dokąd miał jechać? Do Niemiec czy w Polskę? Nie będę gadał. Chcę adwokata. Przyda ci się, bo za to, co tu macie, grozi wam ładnych parę lat. Nic wam nie powiem. Współpracuj, to może urwiesz coś z wyroku. Dobra, ja powiem. Zamknij się, nic nie Spokój! To jest! Stawać tu. Rysiu, bez obaw, jak tylko odzwoni, zaraz przekażę mu twoją propozycję. No? Wiem, Kaziu, przecież znamy się nie od dziś. Otóż to, o, właśnie, chyba dzwoni. No niestety nie. To moja żona, Becia. No co tam? No wiesz, jeszcze trochę to potrwa. A jest u mnie Rysiu. Kawecki. Aha. A, dobrze, oczywiście, pozdrowię go. Dziękuję. No, a jak tam Martusia się czuje? Aha. No wiesz, Becia, to musi trochę potrwać. Ale się zagoi, kochanie, zagoi. Mhm. Słuchaj, muszę pożegnać Ryśka. Dobrze? No, pa. No, to cześć, Rysiu. Cześć, do zobaczenia. Do widzenia. To ta umowa, szefie. Coś się stało z Martą? Huśtawka nastrojów. Na pewno? Lolek, nieważne. Panie Kazimierzu, no dla mnie to jest ważne. Wiesz co, Lolek, może lepiej byś się nie interesował tak bardzo Martą. Tak będzie lepiej dla was obojga. O. Szef był na mnie zły. Jakby to, co się stało między mną a Martą, to była moja wina. No przecież to nie ja. Zresztą powiedziałem to Marcie. To nie była niczyja wina. Dzień dobry. Mam dla was dobrą wiadomość. Tak? No, udało się namierzyć tą szajkę, tych złodziei katalizatorów. No, to rzeczywiście świetna wiadomość. No, większość zatrzymana i sypie. No a co z tymi katalizatorami? No właśnie. No, zabezpieczone. No, ale póki co będą dowodem w śledztwie. Ale spokojnie, odzyskacie je. Tylko, że trzeba będzie poczekać. No niestety, no, całe szczęście, że nie przekroczyły granicy, bo ślad by po nich zaginął. A dokąd? Do Niemiec. No, tam by były rozmontowane, a potem odzyskiwaliby z nich platynę. Że też im się opłaca? No i opłaca się i to nawet bardzo. Czarnorynkowa wartość tych kilku transportów, które zabezpieczyliśmy, to nawet kilkaset tysięcy euro. Coś takiego. To sporo. No nie powiem, ta kwota działała na wyobraźnię. Nic dziwnego, że złodziejom chciało się po nią schylić. Na szczęście w tym przypadku policja zadziałała sprawnie. Ostrożnie, no. Chciałem wypróbować. Niech pan dmucha w drugą stronę. Proszę, dziękuję. No dobra, co ja lecę. Tatuś, zobacz. Chodź. Zobacz, wszystko posprawdzałem. Zobacz. Jakby udało się odebrać te katalizatory z komendy, to może jeszcze zdążylibyśmy to wszystko wstawić. No dobrze, oby. No, jeden klient dopiero niedawno zastawił samochód, więc trochę czasu minie, zanim go odbierze. No a te dwa pozostałe? No, były przedłużane po razie. Aha, czyli klienci nie mają kasy na wykup, tak? No tak. Jak odbierzemy je szybko z komendy, to Marian to wszystko szybko raz, dwa, trzy wstawi, no i wiesz, może nikt się nie zorientuje. Nie, Adek, nie możemy ryzykować. Trzeba będzie powiedzieć klientom, to chociaż, wiesz, nie będziemy mieli większych strat.
No, tatuś, jeżeli tak uważasz, to okej. Tak uważam, synku. No, pilotuj sprawę i dowiaduj się na policji. No jasne. Dobra? Lolek, a wy co? Nie wybieracie się do domu? Wybieramy. No to na co czekacie? Nie tylko pracą człowiek żyje. O, racja, szefie. Ha. Halo? Dzień dobry, tu Wiktorowicz, odzwaniam. A, to pan od barometru. Witam pana. No właśnie, stało się coś? Nie, proszę pana, nic się nie stało. Mam do przekazania panu bardzo ciekawą propozycję. Słucham pana. Odwiedził nas znajomy antykwariusz i kolekcjoner w jednej osobie, żeby wycenić ten pański barometr. W jakim celu? A nie, to takie standardowe, wie pan, działanie. I niech pan słucha. Jemu się bardzo spodobał i chciałby go kupić. No. Daje naprawdę dobrą cenę. Ile? No, dużo, może nawet i 2000. Rzeczywiście sporo. Musiałbym przemyśleć. To niech pan koniecznie przemyśli. Jak się pan zdecyduje, to zapraszam do mnie na negocjacje. Odpowiada to panu? No powiem, że to ciekawa propozycja. Proszę pana, bardzo ciekawa. Dobra, to czekam na telefon. Do widzenia. To do widzenia. To co, Luluś, może cię podrzucę. Słucham? Może cię podrzucę, autem jestem. A nie, dzięki, wiesz, umówiłem się z Dagmarą na mieście, to się przejdę. Jak chcesz. To na razie. Cześć. Co jest do diabła? No katalizator. Niech to szlak. W następnym odcinku Benia wraca do pracy. Cześć. Cześć. Nie spodziewałem się, że tak szybko wrócisz. No, wróciłem. No, Rolecki sprzedaje zbroję. Zbroi, mówi pani, brakuje. A mogę załatwić? Panie Rolecki, skąd pan to ma? A nie mówiłem, że mam kolegę? z czego to jest zrobione? Z zawleczek do piwa? A ja. Hofer nie chce płacić Ziutkowi za wykonaną pracę. Tu cię mam, krętaczu jeden. Panie Ziutku, no. Zrobiłem remont w jego domu, nie chcę płacić. A kasę ma? Muszę się odkuć, to moje ostatnie pieniądze, no. Więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku.